Tysiąc lat temu, tam gdzie jest teraz nowy port, znajdowały się bagna, moczary, olchy i brzozy. Pełno tu było wodnego ptactwa, a Wisła powoli decydowała się, jak ma wyglądać jej koryto. Na zachód od rzeki zaś znajdowało się ogromne jezioro Zaspa, które miało z nią wiele połączeń. Wcześniej samo jezioro było po prostu jednym wielkim ujściem Wisły, która rok w rok odkładała tu wiele metrów sześciennych osadów. Miejsce, które widzisz, nieodłącznie jest związane z morzem, gdyż od morza pochodzi. Dzień dobry wieczór, ja jestem Kamil, a to jest kanał Stary Ziomek i Morze. Zapraszam na opowieść o nowym porcie. Na mapie z 1584 roku widać, iż w miejscu ujścia królowej polskich rzek znajdują się półwysep oraz mała wyspa. Z każdym rokiem w wyniku zamulania systematycznie narastał w tych rejonach ląd, zaś prądy morskie powoli żłobiły nowy tor wodny. I tutaj też ukrywa się nazwa tej dzielnicy. Pod koniec XVII wieku wybudowano nowe ujście Wisły, które nazwano Zachodnim Torem Wodnym. Potem ta nazwa zmieniła się w Nowy Tor Wodny, czyli Neufahrwasser, co z czasem dało nazwę Nowy Port. Obecnie ten fragment nazywany jest kanałem portowym. Pod koniec XVIII wieku doszło już do takiego zamulania głównego ujścia Wisły, że przestano z niego korzystać, a w 1845 roku zostało ostatecznie zasypane. Z ciekawostek dotyczących zwiększenia się osadów, to trzeba wspomnieć, że na starych mapach twierdza Wisłoujście znajduje się blisko morza, a obecnie jest kilkaset metrów od plaży. I zanim przejdę dalej, historycznie Westerplatte jest oczywiście związane z nowym portem, jednak w tym filmie nie będę tego wątku rozwijał, aby pozostawić go na później. A zaczęło się tak. Żył kiedyś książę Pomorza Gdańskiego, co Świętopełk II się zwał. Gdańsk za jego czasów bardzo dobrze rozwijał się gospodarczo. W XIII wieku zaś przy jeziorze Zaspa znajdowała się książęca stacja rybacka, którą w 1245 roku księciunio podarował cystersom wraz z terenami niedaleko Wisły. Był to jeden z pierwszych budynków na terenie obecnego nowego portu i mogło przy nim stacjonować około 40 łodzi. Stacja znajdowała się w północnej części jeziora. Trzeba pamiętać, że cystersi wtedy oprócz krzewienia wiary byli całkiem zaradnymi biznesmenami, a ich stosunki z Gdańskiem na ten czas były całkiem poprawne. Problemy się zaczęły, kiedy to Wisła postanowiła zmienić swoje kształty w tym rejonie i powstały nowe tereny. Pod koniec XVI wieku cystersi zawarli porozumienie z Gdańskiem regulujące ilość zagród rybackich i zasady rybołówstwa. W tym czasie też zakonnicy posiadali karczmę Westkrug naprzeciwko twierdzy Wisłoujście oraz drugą Hakenkrug na brzegu zatoki. W 1577 roku po łąkach i polach znajdujących się w okolicy karczmy Westkrug wartko biegali polscy żołnierze pod dowództwem Batorego, których celem było zdobycie twierdzy Wisłoujście. Polska nie pałała wtedy miłością do Gdańska, z którym miała wojnę. Król Polski dwukrotnie próbował zdobyć twierdzę, ale bezskutecznie. Obie strony doznały dużych strat, co pozwoliło na wznowienie negocjacji, po których strony podały sobie dłonie. W Gdańskiej było sporo złota, więc i Batory trochę zbastował. Chcę dodać, że król Stefan wynegocjował możliwość subskrypcji tego kanału. Dlatego ty możesz zrobić to teraz za friko, więc serdecznie do tego zapraszam. Na początku XVII wieku Szwedzi zaczęli stanowić duże zagrożenie dla Gdańska, wobec czego podjęto kroki odnośnie budowy Szańca Zachodniego. Karczma Westkrug została zlikwidowana, a na jej miejscu powstały fortyfikacje, które umożliwiły zamknięcie Wisły dla statków. Były to tereny cystersów, więc miasto musiało zapłacić stosowną rekompensatę, a do tego budowę kolejnej karczmy o nazwie Balastowa. Co ciekawe, teren, na którym znajdował się szaniec, nie przeszedł na własność miasta, a miał być dzierżawiony przez kolejne 93 lata. Cystersi wiedzieli, jak się robi interesy.
Miasto zaczęło prowadzić prace bagrownicze i na ziemiach z dna rzeki budowano m.in. wartownię oraz górę pilotów, na której znajduje się obecnie Muzeum Latarnictwa. Bagrowanie to usuwanie warstwy osadów dennych ze zbiorników wodnych. Te prace nie podobały się zakonowi. Doszło m.in. do sytuacji, gdzie 4 mnichów spaliło jedną wartownię, a potem poskarżyli się do wszystkich świętych na włodarzy miasta. Efektem był wyrok Trybunału Królewskiego, który zakazał Gdańskowi budowę jakichkolwiek budynków na terenie klasztornym i likwidację wartowni. I tak spór, do którego został zaangażowany m.in. król August II czy nuncjusz papieski, trwał do 1739 roku, kiedy to zawarto nową umowę o dzierżawę terenu. Zakonnicy domagali się m.in. wyspy Westerplatte, wskazując mapy, zaś gdańszczanie odpowiadali, że Świętopełk nie mógł dać cystercom tego terenu, gdyż była tam tylko woda. Wraz z pierwszym rozbiorem Polski w 1772 roku rozpoczęły się rozgrywki dyplomatyczne w Gdańsku. Jak to ujął władca Prus Fryderyk II, kto będzie miał kontrolę nad Wisłą i Gdańskiem, będzie kontrolował całą Polskę. I tak też jego celem było przyłączenie naszego miasta do Prus, co częściowo mu się udało, gdyż przejął Nowy Port i Westerplatte. Odbiło się to oczywiście na handlu morskim, który był podwójnie opodatkowany. Do końca XVIII wieku Prusy niedaleko kanału portowego utworzyły nowe miejsce przyładunku towarów, warzelnię soli, urząd celny i spichrze przy obecnej ulicy Solec. Było to pierwszym krokiem do powstania przyszłego portu oraz powiązanej z nim osady portowej. Nowy port stał się konkurencją dla Gdańska, który był nadal częścią Rzeczypospolitej. Prusy osiągnęły swój cel i zdobyły Gdańsk. To spowodowało, że port w centrum Gdańska odzyskał swój dawny blask, a rozwój tego przy kanale portowym wyhamował, co zdegradowało go do roli podrzędnego portu bałtyckiego. Na początku XIX wieku doszło do wojen napoleońskich i mały cesarz ze swoimi wojskami odwiedził Gdańsk. Nie była to oczywiście pokojowa wizyta, a krwawa i bezwzględna. Do walk dochodziło też w Nowym Porcie, który to był punktem strategicznym dla generałów francuskich. Walki trwały od marca do maja 1807 roku. Gdańsk został zdobyty przez Francuzów, a w czerwcu odwiedził nas Napoleon. Na jego mapie miejsc do zobaczenia znajdowała się twierdza w Wisłoujście oraz fortyfikacje w Nowym Porcie, gdzie też odpoczywał w budynku przy ulicy Starowiśnej 4. Jeszcze tego samego roku Gdańsk stał się wolnym miastem, a niedługo potem Nowy Port został oddany w ręce Rady Miasta. W 1813 roku doszło do kolejnych walk z Rosjanami na tych terenach, ale i one w końcu ustały i nastąpił długo oczekiwany pokój. Jednak skoro nie ludzie, to odezwała się przyroda. W 1829 roku doszło do jednej z największych powodzi w Gdańsku, a tym samym i Nowym Porcie. Zalane też były Żyławy, Ołowianka, Stogi czy Wisłoujście. W 1840 roku mogło dojść do podobnej katastrofy w wyniku zbierającej się kry lodowej na Wiśle, jednak wtedy ta postanowiła przedrzeć się do morza w okolicach Górek. Zimy w Nowym Porcie, jak i w całym Gdańsku obecnie należą do łagodnych. Jednak wyobraź sobie, że podczas zimy w 1953 roku kra lodowa w kanale portowym liczyła sobie 1,5 metra grubości. Grubo. W latach 40. XIX wieku w Nowym Porcie mieszkało około 2000 osób i byli mocno oni związani z kanałem portowym. Im więcej statków tu przybywało, tym liczba mieszkańców się zwiększała. Wtedy też uruchomiono regularną komunikację żeglugową z Gdańskiem. Dla mieszkańców ówczesnego miasta wielką atrakcją były wpływające kanałem portowym statki, a i pasażerowie na nich byli znamienici. Między innymi królewska para duńska, księżna Walii czy cesarska para z Rosji. To tak jakby dziś przybył do Gdańska The Wonder of the Seas, a na nim Kardashianki czy Justin. I oprócz ciężkich zim w tamtych czasach zdarzały się również sztormy czyniące wielkie straty. Zatokę Gdańską na przykład odwiedził orkan, gdzie fala była tak wysoka, że statki były wyrzucane na brzeg morza. Taki los spotkał 11 jednostek, w tym jedna niedaleko falochronu zachodniego. W Gdańsku kolej pojawiła się w 1852 roku i dojeżdżała do Bramy Nizinnej, gdzie był pierwszy dworzec.
15 lat później dzięki staraniom mieszkańców miasta linia ta została wydłużona do nowego portu. Oprócz stacji pasażerskiej wybudowano również stację towarową. Prawie 50 lat później w tej części miasta powstała firma Gdańskie Tramwaje Elektryczne, dzięki której połączono linią tramwajową Nowy Port z Gdańskiem oraz Brzeźnem. Na ulicy Władysława IV wybudowano budynek zajezdni tramwajowej, która stoi tam po dziś dzień. Kilka lat później wybudowano tu kanalizację oraz sieć gazową. Około 1910 roku w Nowym Porcie było ponad 400 budynków, gdzie mieszkało prawie 10 000 osób. Dzięki elektrowni na Ołowiance mieszkańcy byli podłączeni do sieci energetycznej. Na turystycznej mapie Gdańska port spełniał bardzo istotną rolę, gdyż to właśnie tutaj znajdowała się przystań dla statków pasażerskich. Jednak na czas I wojny światowej statki te zostały zastąpione łodziami wojskowymi. W 1920 roku ponownie utworzone zostało wolne miasto Gdańsk i wtedy zapadła decyzja o unowocześnieniu portu, gdzie za wzór wzięto ten z Hamburga. Dlatego też były zburzone stare hale i budowano nowe, bardziej przestrzenne, a także zostało zmodernizowane nabrzeże. By łatwiej było się gdańszczanom dostać do nowego portu, w 1929 roku powstała ulica Marynarki Polskiej wraz z linią tramwajową, która w niezmienionej formie pozostała do dzisiaj. Dodać należy, że jej pierwsza nazwa to ulica Pawła Beneke. Nowy Port, pomimo tego, że Gdańsk był strefą zdemilitaryzowaną, często odwiedzały niemieckie okręty, w tym m.in. nowoczesny pancernik Admiral Scheer czy krążownik Leipzig. Z kurtuazyjną wizytą zawitał również do Gdańska okręt Schleswig-Holstein, co miało miejsce w 1939 roku i wiemy, jak to się zakończyło. Pomiędzy kanałem portowym a końcowym fragmentem Martwej Wisły znajduje się zakręt 5 gwizdków. Kiedyś był znacznie węższy niż obecnie i zbliżające się statki musiały sygnalizować o swojej obecności 5 gwizdami. W tym miejscu w dniu 1 września 1939 roku pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał Westerplatte, który symbolicznie rozpoczął II wojnę światową. W kolejnych latach zakręt poszerzono i pogłębiono, a z wybagrowanej ziemi usypano kopiec, na którym w 1966 roku odsłonięto pomnik obrońców Wybrzeża. 7-dniowe walki na Westerplatte chętnie oglądali cywile, którzy przybywali do Nowego Portu z całego Gdańska. Z lornetkami obserwowali walki po drugiej stronie kanału. W wyniku zmagań wojennych zniszczeniu w tej dzielnicy uległa restauracja na ulicy Śluzowej wraz z sąsiadującymi budynkami, które znajdowały się na linii ognia. 20 września mieszkańcy Nowego Portu mogli spotkać wizytującego Gdańsk Hitlera. W okresie wojennym na terenie Nowego Portu znajdował się obóz jeniecki. Neufahrwasser. Funkcjonował on od września 1939 roku do końca marca 1940 roku w dawnych koszarach przy ulicy Oliwskiej. Do marca 1940 roku przez ten obóz przeszło do 10 000 Żydów i Polaków. Tych, którzy zmarli, chowano na cmentarzu na Zaspie, jednak większość więźniów kierowano do nowo budowanego obozu Stutthof. Do 1944 roku sytuacja w tej części miasta była raczej spokojna, jednak z czasem ta iluzja zaczęła zanikać. Mieszkańców, czyli głównie Niemców, zaczęły dotykać liczne ograniczenia, m.in. dotyczące kultury, transportu czy połączeń telefonicznych. W wyniku ofensywy radzieckiej dochodziło do wycofywania cywilnej ludności z frontu wschodniego. Punktem przeładunkowym był m.in. Nowy Port i stąd ludzie uciekali dalej na zachód. Do połowy marca 1945 roku przez Nowy Port przewinęły się tłumy uchodźców. Niemiecki porządek i biurokracja powodował też czasami abstrakcyjne sytuacje. Na przykład zamiast ewakuacji ludności cywilnej Niemcy transportowali do domu melasę czy też lokomotywę. Podczas ewakuacji Niemcy zostawili w porcie 30 łodzi podwodnych, które zostały przejęte przez armię radziecką. Po 30 marca 1945 roku walki w Gdańsku ustały. Port zaś był w dużej mierze zniszczony, co wiązało się ze strategią niemiecką, by nie pozostawić po sobie strategicznych miejsc. Kanał portowy był wtedy zablokowany przez zatopiony statek Africana, gdzie Niemcy pozostawili kilkadziesiąt min.
Pierwsze lata po wojnie dla Gdańska, jak i innych polskich miast, były bardzo ciężkie. W naszym mieście przebywało wtedy około 120 000 Niemców i 8,5 tysiąca Polaków. Jedni i drudzy oczywiście nie pałali do siebie miłością. Gdańsk był zrujnowany, ale to temat na inny film. Nowy port po wojnie był w dużym stopniu zniszczony, a mieszkańcy, którzy pozostali, byli narodowości niemieckiej. Wtedy też rozpoczął się proces wysiedlenia, a w związku z tym została utworzona m.in. Komisja Wysiedleńcza. W wyniku tej akcji praktycznie w całości usunięto Niemców z Gdańska. Po zakończeniu wojny sporo czasu zajęło usunięcie wraków i rozbrojenie niebezpiecznych min. To tutaj w sierpniu następnego roku doszło do pierwszego gdańskiego protestu robotniczego, znanego jako Strajk Dokerów Gdańskich. Od dnia 28 marca 1949 roku zaś funkcjonuje oficjalna nazwa Nowy Port, która jest dosłownym tłumaczeniem niemieckiej nazwy. Neufahrwasser. I na tym zakończymy pierwszą część historii Nowego Portu. Z mojej strony prośba o subskrypcję tego kanału i polubienie filmu, o ile się podobało. Zaś każdy widz, który jest z Nowego Portu, proszony jest o komentarz, nawet w stylu uwielbiam Nowy Port. Do zobaczenia w przyszłości.